w dzisiejszym odcinku. Krok po kroku w formie poradnika przerobimy tego okropnie i jakże nudnie wyglądającego alchemika w Minecraft w kozackiego średniowiecznego pełnego detali alchemika z prawdziwego zdarzenia, którego mogliście zobaczyć na odcinku, na którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. Jako że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy. Teraz na ekranie wyświetla wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania konkretnie tego budynku, który robimy na tym odcinku, także ze spokojem, spokojnie. Wróćcie sobie do tego w momencie, gdy obejrzycie cały poradnik, ze względu na to, że popełnicie mniej błędów i mniej będziecie się wkurzać. Teraz z kolei wyświetlają wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku, no i jak widzicie jest to banalnie proste, a to jak zbudować te fiolki to już pokażę wam już bezpośrednio na odcinku, także też mówię spokojnie, wróćcie sobie do tego po obejrzeniu odcinka, na pewno oszczędzicie dużo nerwów. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej, to czeka na was cały schematik w zakładce społeczność. A jeżeli ktoś nie wie, co to jest schematik, to wygląda to w taki sposób, że możecie sobie po prostu po kolei wszystko zbudować krok po kroczku u siebie w swoim tempie, a nie konkretnie z poradnikiem, także to już zależy od was, czy macie takiego wspierającego, czy nie. Dla reszty oczywiście zbudujemy dokładnie ten sam domek tutaj na tym odcinku. Dobrze, a więc zaczynajmy, drodzy widzowie. Na początek oczywiście w narożnikach podnosimy na wysokość 4 kratek, o, w taki sposób, tutaj raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 i to sobie możemy od razu połączyć, robiąc szkielet naszego budynku. Jest to bardzo istotne, żebyśmy po prostu sobie to mogli spokojnie, ładnie i fajnie zbudować, żebyśmy już mieli taki począteczek, coś takiego mamy, taka bryła. I teraz tak, drogi widzu, na początek zróbmy sobie ściany. Tu zrobimy sobie od razu miejsce na drzwi. Tu sobie zabudowujemy, robimy ciach, okno, pyk, 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 ciach, okno, pyk, 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 git. Tutaj na środku będziemy sobie robili okno, pyk, 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 pyk. Tutaj oczywiście będziemy robili również okna, tylko w nieco inny sposób, bo robimy sobie 2 odstępy od ściany. O, tutaj 3, 2 i mamy coś takiego. Teraz tak o, tutaj ten dolny element możecie sobie urozmaicić, może tak to powiem, dodając, oczywiście, mówię tylko o podstawie, dodając właśnie jakieś tam z kamienia tego typu rzeczy, znaczy z bruku, przepraszam was. Całe te dwa, czyli to i to, już jeżeli chcecie urozmaicać, to ja bym to robił ze stołna w taki sposób. Jeżeli nie chcecie tego robić, to jasne, też nie musicie, to nie jest obowiązek. Ja to robię ze względu na to, żeby ten budynek tak trochę miał, wydawało się, że miał więcej detali. Nie? To trochę bardziej atrakcyjnie wygląda. Tutaj z kolei dostawiamy sobie coś takiego, no i oczywiście ogniska w ten sposób. Wezmę sobie łopatę, pozwolicie. Gdzie są łopaty? Tu są łopaty, żeby to sobie ugasić. Myk, git. Czy coś jeszcze? Tu na pewno będziecie mieli, ale to może później do tego przejść. Zastanawiam się, czy tak teraz coś na szybko jeszcze jest do dodania. Na pewno to, że tutaj musimy sobie zrobić coś takiego, bo to jest istotne dla mnie, żeby to wyglądało dobrze. Wydaje mi się, że taki pierwszy etap możemy mieć już skończony. Z tym, że tutaj na pewno po tej stronie od razu bym zrobił sobie coś takiego, że po prostu robimy sobie, no właśnie, to jest kwestia tego, jak chcecie to zrobić. Ja to zrobiłem coś takiego po prostu. Możecie oczywiście te płotki połączyć, tutaj wsadzamy sobie wtedy, może mam akurat, dobra, piasek dusz. Tak, piasek dusz to się nazywa. Także tutaj sobie wsadzamy piasek dusz, no i oczywiście sadzimy sobie na nim brodawki, żeby nam tu fajnie rosły. I to sobie tutaj robimy w taki sposób. Tutaj jeszcze możemy sobie pododawać w sumie coś takiego, żeby to było git, wyglądało. Tutaj możemy sobie zrobić coś takiego. No i tu oczywiście standardowo z jednej strony doniczka, bez tego jakby wiecie, no, u mnie nie może być tak, że nie ma jakiejś doniczki. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że na tę chwilę naprawdę mamy już tutaj zrobione wszystko, co chcemy. Ewentualnie tutaj możemy pododawać, tutaj nie, bo tutaj będziemy zaraz sobie zrobimy w sumie może. Tu oczywiście możemy sobie na przykład dodać coś takiego. A tutaj, no właśnie, tutaj ja zrobiłem coś takiego, że no tylko, że to było pyk, pyk. Tutaj było to.
kurde, daj mi to, o, to i tabliczka, cyk, 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 że to jest alchemik. Git, coś takiego tutaj sobie zrobiłem i to możemy mieć zostawione. Chociaż jak tak myślę, to możemy przenieść niżej. Tylko teraz, żebym czekać, żebym się nie pomylił. Nie, dobra, będzie git. Będzie git. Przejdźmy może teraz troszeczkę do środka, jak ja to udekorowałem, żebyście też wiedzieli co i jak, tylko jeszcze może wezmę sobie szyby, zwykłe przeźrociste szyby sobie wstawiamy, żeby mieć już okna zrobione. Ok, możecie oczywiście kolorowe zrobić, dlaczego nie? Nawet bym powiedział, że może być to lepsze rozwiązanie i jeżeli chodzi o drzwi, to... tu już miałem na brzegu świerkowe drzwi, wstawiamy sobie od wewnątrz, cyk, no może nie tak, tylko tak i będziemy mieć git, a przejdźmy sobie do zrobienia środka. Dobra, no to tak o, wchodzimy sobie do środka i teraz tu na środku, właśnie tylko wezmę sobie stone. Tu na środku, centralnie, robimy sobie coś takiego, że to sobie zabudowujemy w taki sposób i tu sobie ustawiamy statyw. Tu z kolei możemy sobie zrobić na przykład 2 łóżka i do tego sobie ustawić tutaj coś takiego i zrobić sobie biblioteczki, no bo jednak skoro to jest alchemik, no to jednak warto było, żeby coś tam o tej alchemii wiedział i jakoś się doukowywał. No ale oczywiście to też nie musi być tak wcale, jak ja wam tutaj mówię, nie? Możecie to zrobić po swojemu, ja zrobiłem coś takiego. Tu oczywiście dodałem sobie jeszcze jakieś półki, na których możecie sobie poustawiać różne roślinki czy coś, na przykład coś takiego, o tutaj w sumie też można dostawić taką półeczkę, ramka na przedmioty również się przyda, ponieważ będziemy mogli sobie tutaj pododawać różne nie wiem, brodawki, grzyby i tak dalej. Możecie sobie w to powklejać i naprawdę będzie fajnie wyglądało. Serio wam mówię, jak sobie tu zrobicie. Oczywiście wodę musicie sobie uzupełnić, ale z tym, żeby tutaj sobie powklejać właśnie jakieś brodawki, grzyby, wszystko co jest związane z alchemią możecie sobie powklejać w te ramki i będzie to naprawdę sztos wyglądało. Oczywiście możecie sobie również dać doniczki. Na przykład coś takiego tutaj, wszędzie tam, gdzie załóżmy możecie coś postawić, na przykład nawet na craftingu, nie? Możecie sobie ustawić również jakieś drzewka, roślinki, czy coś powtykać w te doniczki. Już nie będę wam pokazywał co konkretnie, ale możecie sobie powstawiać różne rzeczy, które też mogą służyć do alchemii lub w domyśle mogą służyć do alchemii, czyli jakieś drzewka, żeby listki, żeby coś zmienić, jakieś soki, różne tego typu rzeczy, nie? Możecie sobie to dodawać i jak najbardziej będzie to naprawdę spoko wyglądało. No i jak widzicie, taki mały domek, ale mamy go naprawdę fajnie zagospodarowanego. I moim zdaniem wygląda sztos. Nie wiem, czy bym dodał tutaj piec, ale może piec byśmy jeszcze mogli dodać, bo może czasem coś trzeba podgrzeć u tego alchemika, więc lepiej w sumie, żeby był, nie? Oczywiście, jeżeli chcecie więcej skrzynek, to jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, nie wiem, wywalić sobie, załóżmy to, a dodać tutaj sobie podwójną skrzynię. Dlaczego by nie? Nie, wszystko zależy od was i wnętrze mamy zrobione. Oczywiście później dojdzie jeszcze oświetlenie, przełączenie i tak dalej, ale do tego zaraz dojdziemy, zacznijmy robić dach. Ok, w takim razie zacznijmy sobie budować dach. I teraz tak o, tutaj robimy sobie coś takiego. Na początku zrobimy sobie zarys, ok? Robimy sobie coś takiego. Teraz dajemy sobie 1 do góry, albo nie. Jeszcze dajmy 1 w ten sposób. I teraz dopiero dajmy 1 do góry. Ciach, 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 ciach. 1 do góry. Ciach, ciach, ciach. I półpłytki zapomniałem. Jest półpłytka. Ciach. Git. To mamy zrobione. Tak wygląda szkielet naszego dachu. Z drugiej strony zrobimy jeszcze raz to samo, żebyście jeżeli ktoś nie zrozumiał, to będzie rozumiał teraz. Robimy sobie 2 do góry. Z jednej, z drugiej strony. Ok, tu dodajemy sobie raz, dwa, raz, dwa. Teraz dodajemy sobie 1 do góry, 1 do góry. Raz, 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 raz. 1 do góry, 1 do góry. Raz, raz. Do zewnątrz. I góra. Mamy to elegancko zrobione. To jest zarys. I teraz tak o. Tutaj możemy zrobić coś takiego, tylko nie wiem, czy teraz to mi dobrze wyjdzie. Czy mi to wyjdzie symetrycznie, bo obawiam się, że nie. Tak jak myślałem. Czyli powinniśmy to zrobić już tutaj, na tym etapie, żeby to wyszło chyba symetrycznie. I teraz sprawdźmy. Ciach, ciach, raz, dwa i zostaje 3. Git, coś takiego. Czyli tutaj ten drugi schodek, musimy sobie go trochę skręcić w
taki sposób. Tutaj dodajemy sobie po jednym i lecimy do góry i 3 u dołu i wtedy jest wszystko git zrobione. Teraz tutaj dodajemy sobie oczywiście coś takiego. Ciach. Z tej strony również dodajemy coś takiego. Ciach. Ok, tu oczywiście robimy sobie, no dobra, może nie z tego, ale z tego robimy sobie coś takiego. Ok, tu będzie okno, więc możemy je zrobić w taki sposób, że nawet zrobimy coś takiego. Nawet możecie to w ten sposób zrobić i tutaj wrzucić okno. Tylko nie klapę, a okno, Patryk. O to chodziło. I tutaj możecie nawet jeszcze dodać jakiś parapet, jeżeli się uprzecie, znaczy tu tego nie zrobicie, ale na przykład tu możecie. Co prawda ten parapet nie będzie stricte użytkowym parapetem, ale no to zawsze będzie jakieś urozmaicenie, więc możemy zrobić coś takiego. Tutaj ciach, ciach, super. No i z tej strony znowu możemy zrobić to samo, czyli ciach, ciach i tutaj wrzucić to. I tu na przykład możecie zrobić już użytkowy parapet, nie? Z tamtej strony nie zrobiliśmy użytkowego, ale z tej dlaczego by nie? Great. Teraz tak o, tu możemy sobie to rozwalić i przeciągnąć w ten sposób, no bo jednak ważne jest to, żeby zachować ten szkielet dachu i myślę, na początku zrobimy szkielet dachu, znaczy zrobimy cały dach, a później zrobimy, bo tu będzie wychodziło okno, nie? Więc dlatego mówię, żebyście pierw sobie obejrzeli, a ten, żeby się nie denerwować, żeby wiedzieć, że trzeba tutaj w tym momencie przeskoczyć, bo będziemy robili tutaj zaraz takie wyjście po prostu na zewnątrz, tamtędy będą szły różne takie, w cudzysłowie powiedzmy, kable, nie? Ok, od dołu oczywiście robimy coś takiego, elegancko, tutaj oczywiście też coś takiego, żeby to wyglądało jak najbardziej sensownie, myk, tutaj sobie przeciągamy w ten sam sposób, tutaj od wewnątrz dodajemy to samo, przeciągamy tutaj coś takiego, żeby to wyglądało, no i teraz tutaj tak naprawdę możecie sobie wziąć znowu drewno i przeciągnąć sobie tutaj w taki sposób, nie? I sobie wtedy zrobić coś takiego. Chociaż nie, cofam to. Zróbcie to normalnie z tego. Bo będziecie mieli możliwość lepszej kustomizacji dachu i zaraz wam powiem, o co mi chodzi z kustomizacją dachu. Tu robimy coś takiego. Ok, i tak wygląda, no powiedzmy, normalny dach, on jest nudny i ogólnie nieciekawy. Możemy sobie teraz powybijać tutaj różne elementy i poddawać coś takiego, żeby trochę ten dach urozmaicić. Co więcej, możemy sobie tu powybijać. Oczywiście wiecie, że ja to robię na oko, nie muszę wam tłumaczyć. Możemy tu sobie powybijać i znowu sobie to troszeczkę zróżnicować, żeby to nie wyglądało tak monotonnie. Oczywiście to wszystko zależy od was, jak będziecie chcieli mieć ten dach, ale no już widzicie, że on nie jest taki nudny, monotonny, nawet gdzie możecie sobie spróbować dodać coś takiego, żeby ten dach jeszcze urozmaicić, żeby był jeszcze bardziej wystopniowany czy coś. No to już od was zależy tak naprawdę, widzowie, jak sobie to zrobicie. Ja nie będę wam nic narzucał, ale zawsze jest to jakaś metoda. Tutaj zaraz dodamy sobie daszek, on będzie szedł tutaj mniej więcej coś takiego. W sumie możemy go spróbować zrobić od razu. To będzie wyglądało chyba coś takiego, jeżeli się nie mylę. Ciach. Ciach. Ciach, ciach. Czy tu będzie półpłytka normalnie? Coś takiego? Tak, coś takiego, tylko tutaj będziemy mieć wycięcie do środka. Jeżeli się nie mylę. Tak, się nie mylę. Do środka i teraz czekaj, zobaczę tylko tutaj, czy mam to na pewno wycięte. Jak w mordę strzelił. I jest to nad tym. Dobra, to mogę to w sumie od razu wam pokazać. Tylko będę potrzebował właśnie tego zwykłego płotka. Tego zwykłego płotka będę potrzebował i teraz tak o. Może tu światło pierw zapalę, co? Dobra, wziąłem sobie lampki i możemy sobie, ale właśnie, czekaj, lampki to jedno. Lampki to jedno. Ale łańcuchy to drugie, żeby to było troszeczkę niżej pozawieszane, nie? Także możecie zrobić coś takiego. O, i teraz widzicie, macie trochę bardziej doświetlone i dużo ładniej to wygląda, nie? Oczywiście wiadomo, tutaj też możecie sobie postawić gdzieś lampki. Co tam chcecie, to zróbcie. Teraz tutaj, odtąd, drodzy widzowie, przeciągamy sobie w dół, tak naprawdę do samego dołu. No może nie dotąd, bo tutaj dodajemy sobie skraplacz po prostu, który będzie nam tam, wiecie, no takie przeciągnięcie, że tam niby z tych dzbanków, które będziemy mieć na zewnątrz, będzie przelatywała ta mikstura tutaj dotąd i tu będzie się skraplała ładnie, pięknie, nie? A do tego, no właśnie, tutaj tego nie zrobiłem.
Bierzemy sobie furtkę. To powinna być furtka, tak by the way. Bierzemy sobie furtkę i tą furtkę musimy sobie tędy właśnie przeciągnąć, tylko tutaj teraz przez to, że ja tak sobie to trochę nieporadnie zrobiłem, to muszę rozwalić to. I to sobie będziemy przeciągali, no już tak naprawdę tutaj do zewnątrz, nie? Gdzie będziemy mieć zrobiony ten skraplacz i tak dalej, więc no do tego zaraz sobie przejdziemy. Ale skoro już tutaj mamy ten budynek zrobiony prawie, bo został nam tylko komin, to w sumie dobra, skończmy już do końca ten budynek, zróbmy od razu komin i później przejdziemy już stricte do tych fiolek, ok? Żeby już tak wiecie, nie skakać to z tego do tego i tak dalej. Dobra, i teraz tak o, gdzie robimy komin? Komin robimy w tym miejscu, czyli mamy tutaj coś takiego i teraz możemy nawet to rozwalić sobie, jeżeli chcemy. Tu sobie dodać coś takiego, tu oczywiście możemy sobie to zróżnicować nawet troszeczkę, tutaj dodać na przykład nawet troszeczkę zniszczonego kamienia, dlaczego by nie. Tutaj możemy dodać coś takiego, ciach, teraz w tą stronę ciach, tutaj ciach. Tutaj ważne, żeby po prostu zrobić od razu na odwrót, czyli żeby to się nie zlewało, to robimy coś takiego, tutaj nawet też możemy to połączyć w ten sposób i zrobić coś takiego, no i tutaj na przykład cyk i dostawiamy sobie raz i dookoła i mamy komin gotowy. Jak widzicie, no nie jest to jakiś tam rocket science, taki komin powykrzywiany, no ale no tak sobie to wymyśliłem i tak to będzie zrobione, nie? Git. No i to już mamy, można powiedzieć, że nawet ukończone, tylko wiecie co? Jeszcze tak dla dekoracji ja bym sobie zrobił jedną rzecz, bo możemy zrobić coś takiego, że tutaj dodamy sobie jeszcze lampeczkę, która będzie nam ładnie oświetlała i z drugiej strony również możemy to samo zrobić, czyli tutaj taką lampeczkę. To się fajnie zlewa ten płotek, że go tak nie widać, a myślę, że całkiem ładnie to oświetla i jest to takie przyjemne dla oka. Tak mi się wydaje, no i oczywiście tu gdzieś możemy jeszcze sobie dodać liście i tak dalej, w sumie dodajmy te liście od razu, żeby tu nam nikt nie przeskakiwał w myśl mopków czy coś, to możemy sobie dodać właśnie coś takiego jeszcze sobie zrobiłem i mamy to complete, nie? To jest complete. Zostało nam ewentualnie dodać tutaj jakieś oświetlenie, tutaj coś ewentualnie. Tu na rogach na pewno możemy sobie jeszcze to oświetlić, jeżeli nie chcemy tutaj, jeżeli chcecie to zrobić w inny sposób, to jasne, feel free. To jest wasz budynek i możecie z nim robić co chcecie. Także coś takiego bym zrobił i teraz już spokojnie możemy przejść sobie dotąd. No i teraz tak ja sobie tu rozrysowałem to, ale pokażę wam po prostu krok po kroku. Czyli tak idziemy od tego słupka, robimy jeden odstępu i robimy teraz raz, dwa. Później skręcamy w prawo i teraz robimy licząc odtąd raz, 2, 3, 4, 5. Znowu robimy pyk, pyk i licząc odtąd raz, 2, 3, 4, 5. Tutaj znowu skręcamy, ciach, ciach i znowu licząc odtąd raz, 2, 3, 4, 5, ciach, ciach i łączymy, że tutaj w środku powinniście mieć 3, 3, 3, a tak ładnie raz, 2, 3, 4, 5 na raz, 2, 3, 4, 5 i później robimy jeden odstępu i robicie dokładnie to samo, żeby po prostu się nie pomylić, to po prostu zróbcie to idealnie tak samo i na pewno wyjdzie wam poprawnie. Jeżeli chodzi o to, to tu ma wystawiać, za ten budynek ma wystawać 2 i tutaj ma wystawać również 2, czyli licząc odtąd raz, 2 i tutaj również odtąd raz, 2 bloki, nie? I to będzie naprawdę zrobione. Dobrze, chyba wziąłem wszystko, dlatego zaczynajmy. Będzie wam potrzebno trochę bloków magmy, ponieważ tu w środku musimy wszędzie zrobić magmę. Tu wszędzie, akurat w tym pierwszym musi się znajdować magma, więc uważajcie jak to robicie, żeby się po prostu nie zaciukać. Tu z kolei idziemy po taniości i robimy magmę tylko w tym miejscu. Ok, git, git. Teraz tak jeżeli chodzi o sam budynek, o same to fiolki, to robimy 3 i na czwartej w górę, tutaj 3 i na czwartej w górę, 3 i na czwartej w górę, 3 na czwartej w górę, tutaj znowu 3, w sensie 3 na 3 i na czwartej w górę, coś takiego, ok, bomba. Dobrze, i teraz tak tam wlewamy wodę, a tutaj po prostu ustawiamy sobie to coś, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, spaczone strzępki i to sobie ustawiamy tak randomowo. Nie róbcie z tego jakiegoś tam filozofii, zróbcie to po prostu randomowo. Tutaj wydaje mi się, że po prostu robimy coś takiego.
Zwężenie takie. Elegancko. Tutaj również możemy zrobić takie zwężenie. Dobra, może wezmę jednak tą woda, żebyście też wiedzieli co i jak. Tutaj sobie wlewamy tą wodę. Pamiętajcie tylko proszę, że z wodą jest ten problem, że ona musi być rozlana wszędzie, niestety. Czyli robimy coś takiego i żeby te bąbelki były, no to musi być rozlane na każdym poziomie, nie? Czyli coś takiego po prostu. I dzięki temu to nam fajnie bulgota, nie? W taki sposób. Są te bąbelki, jak podejdziemy to też będzie słychać i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, tylko uważajcie z tym wylewaniem, bo ja się prawie zaciukałem na survivalu, jak to robiłem, nie? Tak by the way. I tutaj robimy coś takiego. Tutaj również coś takiego. To podnosimy sobie na 2. Ponownie tutaj robimy w ten sposób. Ciach, ciach. Na 2. OK. Tu sobie teraz dodajemy coś takiego. Dodajemy sobie coś takiego. Tu dodajemy sobie jeszcze po jednym. Tu dodajemy sobie jeszcze po jednym. I tu w środek wstawiamy sobie jeszcze to i to. I mamy zrobione. Teraz tak o. Tu po bokach dajemy coś takiego, a tutaj zamykamy sobie to w ten sposób. Ciach. Ponownie. Tutaj ciach. Tutaj ciach. No a tu wiadomo w ten sposób. I tutaj tak samo będzie to w ten sposób zrobione. Gitara. Teraz tutaj dodajemy ciach, ciach. Tutaj możemy sobie dodać ciach, ciach. Kurde, patrz jak wymierzyłem. A na oko robiłem ciach, ciach, ciach. I ciach. Czekaj. Ciach, ciach, ciach. Si. Czy to nie powinno być wyższe? Nie. To nie powinno być wyższe, to jest obecnie na tym, co trzeba. No i co, zaraz wam pokażę efekt finalny, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie suba, lajka, dzwona i udostępnijcie ten film, jeżeli wam się podobało i chcecie więcej tego typu poradników, a przed wami efekt finalny po prostu tego budynku, więc miłego oglądania.